witam Was na moim kanale. Dzisiaj oczywiście spóźniłam się na śniadanie za 5:09, do 9:00 było śniadanie. Niewiele zostało. Zdążyłam się napić tylko kawy, soku i w zasadzie nic więcej nie było. Zwiedzałam Saigon, pokażę Wam takie ciekawe miejsca, to zapraszam. Dzień dobry, jeszcze raz. Wybieram się na pociąg, na stację kolejową, która jest około 2 km stąd. Pojadę autobusem. Nie zdążyłam na śniadanie, na szybkiego, na stojąco. Praktycznie chwilę, 15 minut przy stoliku, nie było już nic, bo było już prawie zamykali, więc coś tam przegryzłam. Kawy się nie zdążyłam napić, poza tym już kawa była na dnie, nie było już mleka, była tak mocna, że musiałam pójść tutaj do tej kawiarni legendarnej, ale tam też praktycznie nie wypiłam kawy i idę dalej. Ruch jest, autobusy są. Autobus ile kosztuje? 20, 10 i 10 tysięcy. A tam był jeszcze za 5, zależy gdzie. 5 tysięcy, 10 i 20. To jest droższy przejazd niż w Tajlandii. Jedzie autobus 69. Czekam na czerwony, ale to nic nie pomoże. I tak nic nie pomoże. O nie, zatrzymują się. A, no nie za bardzo. Nie za... O, takie okablowanie jest, czyli jest prąd. Jaki numer? Ja muszę jechać. Trzeba wsiadać w masce, wchodzić w masce wszędzie. Jaki numer? 65, 13. Nie można? Đi Củ Chi. Không có phiên dịch, có cái chữ phiên dịch không đi được, cái phiên dịch viết tới nhanh không à, không có ra được cái gì. Bớt rồi lấy cái điện thoại đi đâu? Ta đi vô xe lửa, ta đi hỏi đi đâu ông? Hỏi ông hỏi đến đi đâu nó không biết. Jadę na dworzec kolejowy. Ta đâu xe lửa ta đi tàu sao? Bo daleko, żeby iść. Drogie są przejazdy w Wietnamie, w Tajlandii jest taniej. W Tajlandii połowę z tego. Tam i tam.
O, wachlarze? Super. Nie, wachlarze nie. Pierścionki, o, te duże. Zobaczcie, jakie domy są wąskie. Wąsko budowane, tak, żeby zapłacić mniej podatku. To jak dom będzie z przodu wąski i długi, to będzie niższy podatek w sumie. No zobaczcie, dużo miejsca nie zajmuje, tak? Z przodu. Za to jest, no jest podłużny, a tu wąski i wszyscy się zmieszczą. Zobaczcie, ile rodzin się mieści? Dużo. A jakby tak ktoś postawił, tak jak u nas, budynek, to by za bardzo nie było miejsca dla innych. A tak mamy, z tyłu jest dłuższy, a z przodu jest taki wąski. Po dworcu kolejowym w Saigonie, tak jak widzieliśmy, parowóz chiński. Pojechałam dalej do Głównego Urzędu Pocztowego w Saigonie, w którym mieści się główna poczta. Wejdę do budynku poczty. Można wysłać list. To dojdzie za 2 miesiące. Poczta stoi na placu razem z katedrą Notre Dame. Wewnątrz poczty znajduje się mapa Saigonu oraz mapa sieci telefonicznej. Kartki. Kolejnym punktem zwiedzania było Muzeum Pozostałości Wojennych, które powstało w dawnym budynku Agencji Informacji Stanów Zjednoczonych po zjednoczeniu Wietnamu Północnego i Południowego z 1975 roku. Kilka ujęć z muzeum. Bilet 40 000. Bilet do muzeum. Saigon. I ogólnie muzeum tak wygląda, jak ktoś się interesuje historią Wietnamu, wojną indochińską i amerykańską, to możecie tutaj przyjechać. Można sobie kupić taki plakat, jak ktoś chce. Ale chyba zamknięte. Chyba stoisko jest nieczynne. Dużo korali tu jest. Myślę, że znajdę dla siebie coś z tego, z biżuterii znajdę coś dla siebie. Korale. Korale są. Perły. Ołtarzyk z kadzidełkami.
budynek rządowy w Saigonie. Pan grabi w kapeluszu. Tutaj widzimy Pałac Zjednoczenia, znany również jako Pałac Niepodległości i to jest dawna siedziba francuskiego gubernatora. Na rowerze rzadki widok. Szkoła w Saigonie. A w sumie taka cukiernia. Taka fajne takie bombonierki. Ale wiecie, one są puste. Ojej. Oj, tragedia. Jak to śmierdzi. Cebulowe. Cebulowe. To jest pokazane, że to mango i no owoce jakieś. Śmierdzi, ja to wyrzucam. To się nie da zjeść tak. A nie, dzisiaj idę na fast foody, bo już nie mogę tego jeść. Ja lubię saigonki różne, azjatyckie, ale dzisiaj muszę w sumie już drugi raz, albo trzeci tylko, na fast foody do McDonalda, ale naprawdę nie mam siły już. Idę na hamburgera. Pączki po 2,5 tysiąca. Czyli jakieś 45 groszy, 50 taki pączek. Ten sklep jest. Moczy owoc. Kilogram 30 000. O, jakie ładne są te smocze owoce. Ładne. Zestaw na zupę. Pomidor. Kiełki. Ananas. Papryczka. To jest jakieś zieleniny. Taki dobry kokosowy jest w takim kartonie, ale nie ma. To są paluszki te takie jak dobre, jak w Tajlandii zawsze kupowałam. 15 600, a czekoladowe 16 200. Dobre. Kokosowego nie znalazłam. Fanta taka jest. Wietnamska. Taka jest Fanta Sprite. Coca-Cola biała. Combo. A to zestawy takie combo. Sklep spożywczy. A tu są zupki. Takie prawdziwe. Coca-Cola oryginalna jest. Co kupić za dolara? 20 000. Taka mała Pepsi za 20 000. 160 ml. To jest za 4,50, czyli no mniej niż dolar. 30 000. Czyli to jest prawie 2 dolary. 46 to są 2 dolary, a 45 000 dongów to jest trochę mniej. Ja lubię, są takie różne te napoje w puszkach i takie, kawa, witamina C, to jest też dobre do picia. Witamina C i takie, to jest dobre. Tutaj są te napoje, czyli 35 000, czyli to jest więcej niż dolar. Tu za dolara można kupić za 25 000. 23 000 to jest dolar, ale 2000 więcej to można kupić.
40 000, a to 115 000. Aha, cena 38 000, $1,5. Paluszki w czekoladzie. A, z czekoladą w środku. Dobre. W końcu idę coś zjeść ulicznego, bo hotelowe jest za dobre. O! Ruch jest większy dzisiaj, bo jest wcześniej, jest 20 dopiero. Stacja benzynowa Petrolimex w Saigonie. Czuję się jak w mrowisku. Ruch uliczny w Wietnamie jest prawostronny, ale należy być przygotowany na gwałtowne zmiany pasów ruchu przez tamtejszych kierowców, a motocykliści oraz rowerzyści zupełnie legalnie jeżdżą pod prąd, a nawet po chodniku, więc uważamy. Ja się nauczyłam przechodzić w Tajlandii. Dla mnie w Wietnamie nie jest jakimś problemem przechodzenie przez ulicę, ale dla kogoś innego może być to problemem. Co to pani ma? A, ryż. Ryż z fasolą. O, na urodziny. Super. Nawet w domu nie jedzą, tylko wszystko na ulicy kupują. O, gdzie ta pani kupiła tą bułkę? Chciałam bułkę kupić. A nie ma już przejścia. Nie ma przejścia. Kałamarnice to są? Kałamarnice. Makarony. A, kokonat. Co? To jest kokonat. Sembiogo coconut. Kokonat. A, z kokosem. Fajnie się przechodzi. Nie wiem. Pan z dostawą, to po dostawę. O nie, nie po ulicy, nie po chodniku. O, po chodniku też. To chyba nie ma znaczenia, czy się chodzi po ulicy, czy po chodniku, to samo. A taka ciekawostka, chodniki nie są dla pieszych, w godzinach szczytu pełnią funkcję kolejnego pasa ruchu. Poza tym służą jako parking dla skuterów. Piesi nie mają pierwszeństwa na pasach, aby przejść przez jezdnię. Nie należy jednak czekać, aż będzie pusto, bo nigdy nie będzie pusto, ale powoli trzeba iść do przodu. I ja mam zasadę, że ja się nawet nie patrzę w stronę nadjeżdżających skuterów, tylko idę na wprost. Oni muszą przypilnować, żeby mnie nie rozjechać, ale Wietnamczycy bardzo dobrze jeżdżą, więc ja się o to nie boję. I pojazdy wymijają pieszych i tym samym umożliwiają przedostanie się na drugą stronę.
Poza tym często jeżdżą pod prąd, to jest normalne. Sygnalizacja świetlna wygląda tak, że zielone to jadą, żółte światło jadą szybciej, czerwone ostrożnie. Pojemność skutera to jest 5 osób, albo 2 osoby i świnia, albo 2 osoby szafa i lodówka, 1 osoba i cała skrzynka warzyw lub zwierzęta, psy. Co my mamy tutaj? O, sajgony, paróweczki, krewetki. Po godzinie 21, więc się żegnam. Do zobaczenia.